Cześć, witajcie. W tym sezonie zauważyłem, że dwa zbiorniki są tak niepokojąco przechylone. To jak widać w kierunku muru, także zaalarmowało mnie to troszkę i w związku z tym postanowiłem sprawdzić, bo zbiornik w szklarni również tak się trochę przechylał. Postanowiłem sprawdzić, co tam ciekawego się dzieje, dlatego też spuściłem wodę, zdemontowałem zbiornik. Natomiast jeżeli chodzi o palety, to one wyglądają w następujący sposób. Tu jak widzicie, palety totalnie przeżarte. No, wilgotność 99% plus wysokie temperatury powoduje, że drewno po prostu w zastraszająco szybkim tempie podlega degradacji, dekompastacji. Były 3 paletki. Pierwsza z palet, która była pod zbiornikiem, była kompletnie zdekompostowana. Tutaj natomiast, jak widzicie, jedna paleta, powiedzmy, że jest tak 30-40%. No i tu jak widzicie, prawdopodobnie przyczyniły się też mrówki do tego, które sobie zrobiły tam domek. No ciężko powiedzieć, może być tak, że to po prostu było kilka czynników połączonych, które się przyczyniły do tego. Natomiast moja rada dla Was taka, że jeżeli widzicie taką sytuację, to lepiej tego nie ignorujcie, z tego względu, że jeżeli macie taki zbiornik 600 litrów pełny, no to waży 600 kg, no a 1000 litrowy koło 1000. Także jeżeli to by miało się wywrócić na jakąś osobę, wasze dziecko, was, także lepiej unikać takich sytuacji. Dlatego też ja zrezygnuję z palet drewnianych, natomiast sobie zorganizowałem paletę plastikową. Mrówki chyba jej nie ruszą. No i w każdym bądź razie też użyję bloczków betonowych, żeby po prostu ten materiał nie był podatny na właśnie temperatury, wilgotność mrówki. No za jakiś czas zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Jeszcze tylko paletkę z Mauserem i zobaczymy, jak to się będzie sprawować, jeżeli chodzi o wysokość. No, także zbiorniczek już ustawiony na nowych, niedekompostowych materiałach. Także ja tu użyłem bloczki 25 cm. Tak, paleta ponoć ma 114,8 wysokości, tak że sobie wyliczyłem. Drewniana przynajmniej, bo tutaj jak widać ta plastikowa jest trochę większa. No ale finalnie tam z tyłu mi trochę się podniosło, trochę podkopałem ziemi i wyszło jak należy. Także tu jak widzicie, zbiornik ładnie wchodzi pod półeczki, tak jak sobie założyłem. Jeszcze tylko muszę go napełnić. Tu niejednokrotnie ludzie mnie pytają o glony. No jak widzicie, ten zbiornik jest w miarę dobrze przepłukany. Tam oczywiście woda troszkę zielonkawa jest, ale to jest już taki przy dnie, jak spuszczałem jakieś tam odpady biologiczne gdzieś tam. W każdym razie 3,5 roku płukania z tego zbiornika. Jak widzicie, nie wygląda on tak tragicznie. Myślę, że tutaj odpowiedź na pytanie jest rozwiązana. A tu jeszcze przepompuję tą wodę z tego zbiorniczka na froncie domu do szklarni i zobaczymy potem, jak tutaj ta paletka wygląda. Czy jest zjedzona, zdekompostowana jak ta w szklarni, czy ma się całkiem dobrze. A ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie.